To nie jest żaden festiwal, to nie jest nawet weekend, jest poniedziałek, południe, ci ludzie są trzeźwi, nic nie pili, oni się po prostu bawią, no. Lepsza impreza jak u nas na koncercie Zenona Martyniuka za grube dziesiątki tysięcy złotych. A tutaj ludzie biorą głośnik, idą do parku, nie potrzebują wody, nie potrzebują żadnych gwiazd, bawią się, robią sobie streamy, nagrywają jakieś tam chińskie TikToki i to im wystarczy. Witam serdecznie, zapraszam na film, w którym pokażę Wam, jakim rozrywkom na co dzień oddają się chińscy emeryci. Jednym słowem, Ciechocinek może się schować. Zanim jednak przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Po obejrzeniu tego materiału możesz również podzielić się wrażeniami w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Wracamy do miasta, a tu w parku impreza. Zobaczcie, jak spędzają poniedziałek emeryci. Patrzą się tutaj na zachodniego turysta jak na kosmita w tym parku, ale nie ma się co dziwić, chyba często tutaj nie docierają tacy jak ja. Starsi pewnie pamiętają taką grę Zośka, gdzie kopało się woreczek. Tutaj Chińczycy kopią sobie taką lotkę, coś ale od Paddingtona. To mi się właśnie podoba, stare gry, wszystko tu jest w użyciu. Umiał się emeryci zabawić, to trzeba im przyznać. Państwo wspiera ruch na świeżym powietrzu, tutaj emeryci są właśnie zachęcani, żeby dbać o swoją kondycję, dbać o zdrowie. Dzięki temu służba zdrowia jest odciążona, ma mniej roboty, no a ludzie są zdrowsi i będą cieszyć się dłużej pełnią życia. Czemu w Polsce nie promuje się takiego właśnie stylu życia, zdrowego ruchu? Zamiast tego są tylko reklamy: weź pigułkę na wszystko i jedz sztuczne jedzenie napakowane cukrem. A potem kolejki do lekarzy, długie terminy oczekiwania.
myślicie, że streamerami są tylko młodzi? Tak nie, zobaczcie tutaj jak dziadek reżyseruje TikToki. W chwilach na streamach zarabia każdy. Jestem pod wrażeniem, ile jest tutaj właśnie tych emerytów, bo to są nie setki, to są tysiące ludzi w jednym tylko parku. I te tańce to tak już trwają tutaj dobrych kilka godzin. I pewnie będzie to do późnych godzin nocnych. Dużo jest osób właśnie poprzebieranych w tradycyjne ludowe stroje, tutaj chyba głównie koreańskie. Jest i miejscowy Michael Jackson. I to widać, że nikt ich nie przymusza do tego. Oni bardzo chętnie sami tutaj radośnie tańczą. W parku są nawet podesty z parkietem drewnianym. Są też takie szafy, garderoby. Tutaj można zostawić kurtkę, torebkę.
jakiś szal, czapkę, bo jest dzisiaj bardzo zimno i można ruszać z tango. Niektórzy ubierają właśnie takie ludowe stroje, ale nie jest to konieczne, bo każdy tańczy tym, czym przyszedł. I zawsze zastanawiałem się, dlaczego te parki, ulice nazywają się parkami ludowymi. Myślałem, że to chodzi o jakąś propagandę, ale jednak nie. To jest po prostu park ludowy dla ludzi. Wypełniony przez ludzi, którzy się tu świetnie bawią. Coś pięknego. Też posłuchajcie, czego tu słuchają emeryci. To jest normalnie jakiś rave. Nóżka sama chodzi, a nie jakieś Edyty Geppert czy disco polo, tak jak w Polsce. Ja nie mówię, że to jest zła muzyka, ale tego się nie spodziewałem tutaj po 60, 70 czy 80 latkach. Widać w nich werwę, to jest wszystko takie spontaniczne, żywe, niewymuszone. No nas nawet jak gdzieś wiozą, ten uniwersytet trzeciego wieku, to czasem ci ludzie wyglądają, jakby tak byli przymuszeni do tych wycieczek, a tu to jest żywa, czysta energia. Naprawdę chciałbym mieć tyle wigoru, jak będę w tym wieku, co ci Chińczycy. Parkowa siłownia. Miejsca, które w Polsce świecą zwykle pustkami, pobudowane za grubą kasę z unijnych środków. Pieniądze sprzeniewierzone zwykle, a tutaj zobaczcie, wszystkie sprzęty są praktycznie używane, zajęte. To głównie przez emerytów, ale i nie tylko. Nawet tam sobie jeden gościu ćwiczy przy drzewie, nie potrzebuje nawet żadnego urządzenia do tego. Wszystko jest w użyciu, wszystko jest zajęte. Drążki. Coś pięknego. A czemu w Polsce to stoi puste? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. I tutaj normalnie nóżka sama chodzi. Zobaczcie, tutaj przy koszu sobie podrygują na śmieci, a to wszystko dzieje się pod czujnym okiem Wielkiego Brata. I co ciekawe, są tutaj jakieś znaki zakazu wygrywania głośnej muzy, ale to chyba chodzi o godziny nocne. I w takim jednym parku mamy różne platformy z różną muzą. No, tutaj możemy sobie iść tańczyć do czegoś spokojniejszego, tak jak tutaj można iść normalnie na rave, na jakieś techno. Każdy znajdzie coś dla siebie, a u nas parki świecą pustkami, bo ludzie mówią albo za zimno, albo za mroźno, albo pada deszcz, albo zawieje wiatr zbyt mocny i zawsze jest jakieś ale. Ewentualnie biegają sobie dla lansów w tych drogich strojach, a tu proszę, każdy przychodzi w czym ma, to co ma zakłada na siebie i ćwiczy, bawi się, tańczy. To są Chiny, to jest jednak inna rzeczywistość. Mówi się, że komuna, że tutaj są łamane prawa człowieka. Może i są, ale jak ktoś się nie wychyla, to chyba ma tutaj naprawdę fajne życie. Tańce trwały cały dzień, ale wieczorem okazuje się, że ludzie nadal tańczą. Ale zobaczcie, niedzielny wieczór i to wszystko dzieje się na trzeźwo. Tu nikt nie jest pijany, nie gra żaden słynny zespół disco polo czy Chino polo w tym przypadku. Ci ludzie po prostu chcą radośnie, wspólnie spędzić czas. A Polacy co w tym czasie mówią? No, jest 5 stopni mrozu, za zimno, nigdzie nie wychodzę, wolę sobie wypić piwo przed telewizorem. A czy nie lepiej właśnie byłoby tak spędzić niedzielny wieczór, zamiast gapić się w ekran, oglądając durnowate seriale i propagandę mainstreamu? Oni się troszkę poruszają, zintegrują, pobawią i dzięki temu będą zdrowsi. To widać w Chinach na każdym kroku. Tutaj ćwiczy sobie kolejna grupa, mają jakieś układy. Widać, że to nie jest pierwszy ich taniec. No naprawdę im się to całkiem nieźle zgrywa. No i zobaczcie. Emeryci tańczą sobie razem z wnukami. Pięknie. Wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie i Chińczycy wiedzą to chyba najlepiej na świecie, bo oni już dzień zaczynają od aktywności fizycznej, ćwiczą sobie w parku, niezależnie jaka jest pogoda, jaka jest temperatura, ćwiczą sobie wieczorem, tak jak widzicie teraz i to mi się właśnie podoba. A w Polsce kolejki do lekarzy, wszyscy narzekają, że tu ich boli, tam ich szczyka, a może właśnie trzeba byłoby się wziąć za siebie i trochę poruszać. Odciążylibyśmy ZUS,
odciążylibyśmy lekarzy wiecznie zapracowanych, którzy na nic nigdy nie mają czasu i każdy czułby się lepiej, zdrowiej i świat i życie byłoby wtedy piękniejsze. Tego typu sceny można spotkać w całych Chinach, jednak nigdzie nie widziałem, aby tańce odbywały się tak intensywnie jak tutaj. Już wiem, gdzie będę jeździł do sanatorium na emeryturze. Chciałoby się jeszcze zostać tutaj dłużej i poobserwować radośnie pląsających emerytów, ale niestety trzeba już opuszczać Yanji i ruszać na lotnisko, skąd mamy samolot w cieplejsze rejony Chin. Opuszczamy już Yanji. Na lotnisku obowiązuje całkowity zakaz filmowania, dlatego że jest to lotnisko wojskowe. Tutaj cały czas słychać, jak zresztą widać nawet przez okno, jak startują myśliwce. Aż telepie się cały terminal. Wielki brat tutaj czuwa, jest pełna inwigilacja nad wszystkim. Chiny bardzo dbają o prywatność i bezpieczeństwo. Bardzo ciekawie wyglądają też toalety na lotnisku. Zobaczcie, jak wygląda witacz toalety męskiej i toalety damskiej. Kończymy przygodę w Yanji. Czas lecieć gdzieś, gdzie jest cieplej, bo tutaj jest naprawdę bardzo mroźnie i ja tego nie lubię. Być może kiedyś uda się wrócić w te rejony, jak już będzie cieplej. No i oczywiście startujemy samolotem z zasłoniętymi oknami, no bo oczywiście tajemnica wojskowa, nie można tutaj nic podglądać, co się dzieje za tymi oknami. Zaraz będą stewardessy pilnować tego wszystkiego i cały czas odbija mi się tym winem z rzęszenia, które ma 52%, bo oni się tu nie rozdrabniają, ale odbija mi się myszami po tym, naprawdę to jest ohydne. Ohydne, naprawdę wolałbym wypić nasz polski narodowy denaturat. Photography is prohibited within airport area. Dziś lecimy narodowymi chińskimi liniami Air China na trasie krajowej. Na wszystkich trasach krajowych mamy bagaż nadawany w cenie oraz posiłek. I zobaczymy, co nam tutaj dali na 2-godzinnej trasie, bo lot trwa 2 godziny. Bułeczka, pewnie ryżowa w stylu chińskim. Ciasteczko ryżowe, jakieś na słodko. Mandarynka. Jakieś warzywa, to jest chyba rzepa. Coś takiego pamiętam, kiedyś kupiłem. Mamy tu zestaw sztućców i mokrą chusteczkę. No i jest jeszcze danie gorące. I pomimo, że poprosiłem o wegetariańskie, a stewardessa zna angielski, tak dostałem kurczaka z ryżem z warzywami, bo jest jedno danie dla wszystkich i nie ma wegetarian w Chinach po prostu. Kurczak, ryż, warzywa. A tu jest tofu i kapusta. No i jak za linię krajową lot kosztował chyba jakieś tam 200 zł do tego Pekinu, więc naprawdę bardzo dobra obsługa, nie ma co narzekać. Przesiadka w Pekinie i lecimy dalej na południe. Kolejny posiłek, śniadaniowy tym razem. Oczywiście też nie ma opcji wegetariańskiej, więc dali rollsa z wołowiną i hamburgera z kurczakiem. I jeszcze każdy dostaje coś takiego. Piękna torebka śniadaniowa, oczywiście z pandami. A w środku jakieś czekoladki na przekąskę, chyba orzech w czekoladzie. I jogurt. I zauważyłem tutaj też ciekawą rzecz. Pasażerowie, którzy śpią, dostają takie naklejki przed oczami, w których jest napisane, że jak się obudzą, aby poprosili o obsługę, to jedzenie zostanie im dostarczone, że posiłek już był. I to jest dobre, bo kilka razy się zdarzyło, że przeoczyłem jedzenie, bo po prostu przespałem porę posiłku i nawet nie wiedziałem, czy coś dawali. Nikt o tym nie poinformował, a to jest super rozwiązanie. Jednak Chińczyk to ma łeb. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu, a teraz możesz się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami w komentarzu, a jeśli masz jakieś pytania, to wal śmiało, bo chętnie na nie odpowiem. Nie zapomnij zostawić też łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!